Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl i .com. Insulinooporność, cukrzyca, szczególnie typu drugiego, oczywiście u osób z nadwagą, otyłych, czy mówiąc niepoprawnie, politycznie grubych, wydaje mi się, że absolutnie nikogo nie dziwi, bo nie powinna. Oczywiście są to znane czynniki ryzyka. Natomiast w rzeczywistości okazuje się, że wcale niemały odsetek osób z normalną wagą, albo uwaga, z niedowagą, również może borykać się z wszystkimi tymi kłopotami. I zanim to sobie omówimy, zanim przejdziemy do statystyk między innymi i co najważniejsze, do powodów, które potrafią doprowadzić do takiego stanu, a niestety jednym z głównych powodów są po prostu nasze zalecenia dietetyczne, ale też, można powiedzieć, wrogość otaczającego nas świata, jeśli chodzi o podejmowanie, nazwijmy to, złych wyborów dietetycznych. Zanim do tego jednak dojdziemy, właśnie chciałbym się podzielić z Wami krótkim mailem, który tak naprawdę był powodem, dla którego nagrałem ten filmik, który dostałem od czytelniczki parę ładnych tygodni temu, bo on dosyć ładnie pokazuje, że jest to bardzo, bardzo pomijany temat i co jest najlepsze, bagatelizowany przez lekarzy. Mail brzmi tak, przynajmniej jego część, żeby nie czytać całego. Czy istnieje możliwość konsultacji z Panem w sprawie interpretacji moich wyników, z których wynika stan przedcukrzycowy, czyli mamy już insulinooporność. Nadczo plus hemoglobina glikowana podwyższona. Cała reszta wyników jest bardzo dobra. Jestem bardzo szczupłą osobą i zwyczajnie jadłam bardzo dużo węglowodanów, gdyż wtedy najlepiej funkcjonuje. Od miesiąca ograniczyłam węglowodany i czuję się zwyczajnie źle i tracę na wadze, co mnie bardzo przeraża. Słodycze pchałam w siebie na siłę, w nadziei, że troszkę przytyję. Robiłam to od lat. Moi przyjaciele śmieją się ze mnie, że w życiu nie widzieli człowieka, który tyle by jadł. Od miesiąca żyję w jednym wielkim lęku, szukając pomocy, co zrobić, aby sobie pomóc. Jest to straszne uczucie, gdyż zaburza cały mój świat. Z osoby mega radosnej i towarzyskiej stałem się wrakiem człowieka. Od lekarza usłyszałem, i to jest właśnie to, na co chcę zwrócić uwagę i tak naprawdę główny powód, dla którego czytam tego maila. Od lekarza usłyszałem, że skoro już przed ciążą miałam 111 cukier nadczo, w ciąży się unormowało, to że zwyczajnie taka moja uroda. I oglądałem filmiki przeróżnych specjalistów, ale od ciebie bije taka mądrość, że postanowiłam napisać i zapytać o konsultację. Taki tam fragment. Ale zupełnie serio, jest to rzeczywiście problem, który wydaje mi się jest bardzo, bardzo bagatelizowany, no bo wydaje mi się, w tej naszej powszechnej świadomości istnieje to przekonanie, że jeśli osoba jest szczupła, jeśli ma normalną wagę i szczególnie jeśli ma niedowagę, insulinooporność czy cukrzyca typu drugiego nie ma żadnych tak naprawdę szans na pojawienie się i jest to oczywiście nieprawda. I teraz sobie omówimy, dlaczego jest to nieprawda i statystyki z tym związane. I potem dojdziemy do dosyć prostego rozwiązania kłopotu tej pani, bo wprawdzie na konsultacji tej pani nie przyjąłem, bo po prostu tej konsultacji nie prowadzę, zawiesiłem je trochę temu, ale udało się rozwiązać jednym mailem tą zagadkę na szczęście. Zanim wrócimy do merytorycznego mięsa, które omawiałem, chwila przerwy dla innego niezwykłego mięsa, a więc sponsora tego odcinka, którym nieustannie jest Mięsna Paczka. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, to Mięsna Paczka jest firmą, która jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie hodowla, jak to zawsze mówię, odbywa się jak Bozia przykazała. Nie ma żadnych boosterów wzrostu, antybiotyki nie są używane na żadnym etapie hodowli, więc zwierzątka te dorastają w takim swoim normalnym tempie. Gwarantuje to oczywiście najwyższą możliwą jakość mięsa. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Punkt pierwszy, wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, przeglądamy, co nam pasuje z gotowych paczek lub kompletujemy własną. Punkt drugi, wybieramy, gdzie paczka ma zostać dostarczona. I punkt trzeci, cieszymy się przesyłką, która trafia prosto pod nasze drzwi i ona jest pięknie zabezpieczona wełną izolacyjną, taką warstwą izolacyjną, jest zmrożona suchym lodem, więc można bezpośrednio takie mięsko przełożyć do zamrażarki i wyjmować wtedy, kiedy znajdzie ochota albo będzie czas po prostu, żeby coś ugotować, co też zmniejsza szansę na marnotrawstwo jedzenia. Jeśli nie zamawiałeś jeszcze mięsnej paczki, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Ja oczywiście jak zawsze serdecznie polecam i dziękuję Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka. Lecimy dalej. Co ciekawe, problem rzeczywiście był ogólnie światowo bardzo długo ignorowany, bo kiedyś jak się wgryzałem w ten temat, udało mi się wyczytać, nie wiem czy jest to w pełni prawdziwa informacja, ale że dopiero w roku 1955 zdiagnozowano pierwszy raz właśnie u osoby z normalną wagą, czy tak, przepraszam, właściwie tam była niedowaga, cukrzycę typu drugiego i było to na Jamajce. I można powiedzieć, że to był
przynajmniej jeśli chodzi o literaturę naukową, który rozpoczął drążenie tego tematu. Następnie w 1985 Światowa Organizacja Zdrowia umieściła tą przypadłość jako cukrzycę z powodu niedożywienia na swojej liście i następnie 14 lat później w 99 czy w 98 jakoś tak zdjęli z tej listy i stwierdzili, że w sumie to nie spełnia jakoś tam kryteriów choroby i zgadzam się, to nie jest ciężko to nazwać jakąś osobną jednostką chorobową, natomiast znane czynniki ryzyka, już przynajmniej znane na ten moment, potrafią doprowadzić do tego stanu. Ile osób mniej więcej może dotyczyć ten kłopot? Oczywiście zawsze, jak powtarzam, te szacunki gdzieś tam trzeba sobie wziąć w cudzysłów. Nie możemy być ich w pełni pewni, natomiast mniej więcej szacuje się, że od 3,5 do 5% osób rasy białej z wagą normalną i niedowagą ma insulinooporność albo już cukrzycę typu 2, mając non-stop taką wagę. To nie jest tak, że to osoby miały tak bardzo wysoką wagę i następnie schudły. Po prostu rozwinęły insulinooporność, rozwinęły cukrzycę typu 2, mając właśnie niedowagę albo normalną wagę. Natomiast to ciekawe, wśród innych grup etnicznych, szczególnie wśród osób czarnych, wśród Hindusów, odsetek ten sięga od 7 do trochę powyżej 10% i najciekawsze, najwyższy ten odsetek będzie tyczył się mieszkańców Hawajów, Wysp Pacyficznych i Azjatów. Tam wśród osób o normalnej wadze i niedowadze odsetek osób z insulinoopornością i cukrzycą typu 2 sięga nawet 17% według oficjalnych statystyk. I co ciekawe, właśnie szczególnie Azjaci i Hawajczycy cechują się taką przypadłością, że u nich to właściwie są jedyne takie nacje, nazwijmy, u których niedowaga nie jest specjalnie mocno skorelowana, czy właściwie według tych badań nie jest skorelowana z zmniejszeniem ryzyka występowania insulinooporności i cukrzycy typu 2. Właśnie niedowaga i normalna waga wykazują największy czynnik ochronny u rasy białej. To jest właśnie ciekawostka. Inne grupy etniczne już nie mają takiej ochrony. Tak jak mówiłem, Azjaci szczególnie mają zupełnie przechlapane. I teraz przejdźmy sobie do tego, co może doprowadzić do takiego stanu i wydaje mi się, że to będzie ciekawe nie tylko z punktu widzenia oczywiście potencjalnie was, tak, czy ciebie jako osoby, która potencjalnie może mieć właśnie przy normalnej wadze czy niedowadze stan przedcukrzycowy, czy już nawet cukrzycę, ale z punktu widzenia tego, jak te czynniki ryzyka tak naprawdę działają dokładnie w podobny sposób albo identyczny sposób u osób z nadwagą czy już otyłością i powodują cukrzycę, bo mechanizmy tak naprawdę będą podobne. Pierwszym czynnikiem jest po prostu genetyka, bardzo prozaiczny powód, coś tam jest w genach, coś tam jest w wodzie. Najmniejsze ryzyko występowania insulinooporności i cukrzycy typu 2 występuje właśnie u osób białych w rasie kaukaskiej. Natomiast inne grupy etniczne mają już zdecydowanie bardziej przechlapane. Wychodzi na to, że u Afroamerykanów, osób czarnych to ryzyko wystąpienia tych przypadłości jest mniej więcej 60% większe niż u osób białych. Oczywiście część tego zwala się na karb czynników socjoekonomicznych, natomiast badania, które próbowały jakby rozłączyć, między innymi ten czynnik wciąż pokazują, że to obciążenie genetyczne jest dosyć znaczące. Jeśli chodzi o Hindusów, w Indiach nie wygląda to specjalnie też dobrze. Już na obecną chwilę 50% populacji hinduskiej ma insulinooporność i cukrzycę typu 2. Coś, co cały czas powtarzam i zaskakuje bardzo wiele osób. Indie są uważane obecnie jako międzynarodowa czy światowa stolica i niepłodności i impotencji, ponieważ mają aż takie kłopoty, z czego oczywiście znacząca część jest powiązana między innymi z tą insulinoopornością i cukrzycą typu 2. Azjaci, tak jak mówiłem, również mają przechlapane i Azjaci są wyjątkowi właśnie w tym sensie, że mają absolutnie największe ryzyko, nawet przy normalnej wadze czy niedowadze, wystąpienia insulinooporności i cukrzycy typu 2. Natomiast jeszcze raz, genetyka oczywiście to jest dosyć prawdziwe, ale wciąż leniwe wyjaśnienie, dlatego w dalszej części omówię, jak ta genetyka częściowo będzie wpływać na częstsze występowanie tych przypadłości. Punkt drugi to siedzący tryb życia. I tak naprawdę nawet wypadałoby powiedzieć nie tyle siedzący nawet, co praktycznie głównie bezruch cały dzień. Nikogo nie trzeba przekonywać, że wysiłek po prostu będzie powodować aktywację mięśni, a to z kolei będzie powodować znaczne zużywanie glukozy. I oczywiście badania pokazują to fantastycznie. Mieliśmy jakieś tam badania
nawet parę lat temu, które pokazywały, że 10-minutowy spacer, żadne intensywne ćwiczenia, chodzenie na siłownię, bieganie, 10-minutowy spacer po posiłku jest w stanie obniżyć poziom glukozy, czyli dawać tą kontrolę nad glikemią, jak branie metforminy, czyli oczywiście klasycznego, przynajmniej jeszcze parę lat temu, leku na obniżanie poziomu glukozy u cukrzyków. 10-minutowy spacer. Na takich badań, które pokazują, że dosłownie absolutnie minimalna ilość ruchu jest w stanie zbijać poziom glukozy, jest oczywiście bardzo duża. Trzeba generalnie praktycznie w ogóle się nie ruszać. To jest jeden z warunków, aby doprowadzić do insulinooporności, mając normalną wagę albo niedowagę. Natomiast wciąż uważam, że to nie jest jedyny czy nawet główny powód, bo głównym bardziej powodem, który oczywiście łączy się z tym punktem, pomijając to, że wszystkie te punkty łączą się ze sobą i dają właśnie potęgę stworzenia insulinooporności i cukrzycy u osób z normalną wagą i niedowagą. Natomiast następny punkt, tak jak mówiłem, jest dużo, dużo ważniejszy. Punkt trzeci to niska masa mięśniowa. I to może być jeden z najważniejszych punktów i punkt też odniesienia dla każdej osoby, która stara się, szczególnie właśnie dietetyków, lekarzy, którzy to oglądają, którzy starają się potencjalnie zlokalizować czy zidentyfikować problem u swoich pacjentów. Mięśnie potrafią pochłaniać od 70 do 90% całej glukozy, czyli tego podniesionego poziomu glukozy poposiłkowo. 70 do 90%. I teraz, co będzie się działo, kiedy ta masa mięśniowa jest relatywnie niska w stosunku do masy tłuszczowej? Mięśnie ważą bardzo dużo. Czyli to jest oczywiście wyjaśnienie, dlaczego potencjalnie osoba, która ma normalny indeks masy ciała, może mieć takie kłopoty, bo indeks masy ciała w żaden sposób, i to jest oczywiście krytyka, która spotyka BMI od wielu, wielu lat, BMI, ten indeks masy ciała w żaden sposób nie rozróżnia po prostu jakości sylwetki, jaką się ma. Ponieważ masa mięśniowa jest po prostu cięższa niż tkanka tłuszczowa, to jest tak często, że osoba, która ma dużą masę mięśniową, może mieć najzwyczajniej w świecie nawet nadwagę. Natomiast osoba, która ma stosunkowo dużo tkanki tłuszczowej, ale niską masę mięśniową, może być właśnie na normalnym poziomie indeksu masy ciała, albo nawet może mieć niedowagę. Natomiast kluczem tutaj jest ilość masy mięśniowej w stosunku do tkanki tłuszczowej, ponieważ właśnie ta masa mięśniowa będzie tym głównym takim rezerwuarem, czy może źle to powiedziałem, będzie głównym takim wsysaczem tej całej nadmiernej energii, czy energii, która będzie powstawała po zjedzeniu posiłku. Zauważcie, jak to się łączy z punktem poprzednim. Jeśli ktoś ma niską masę mięśniową i się nie rusza, to jest potęgowanie kłopotu. I oczywiście często osoby, które się nie ruszają, będą miały niską masę mięśniową, no bo skąd ta masa mięśniowa miałaby się wziąć? Oczywiście nawet te dwa punkty często nie będą stricte, powiedział, wystarczające dla każdej osoby, chyba że ma mocne obciążenie genetyczne, żeby powstała insulinooporność, ale na pewno są, szczególnie ta niska masa mięśniowa, są jednymi z praktycznie, bym powiedział, podstaw do stworzenia tych stanów u osób właśnie z taką wagą. To jest z kolei właśnie bardzo często powiązane po prostu z sarkopenią. Sarkopenia jest gwałtowną dosyć utratą i masy mięśniowej, i siły, i też tego performance'u naszego układu kostno-szkieletowego, który te rzeczy będą oferować. Natomiast zwyczajnie sarkopenia była utożsamiana albo z procesem starzenia się, z czym, tak padę, zgadzam się w tym sensie, że starzenie się jest konsekwencją tego, czy jakość naszego starzenia się jest konsekwencją wyborów, jakie dokonywaliśmy przez dekady. Jeśli wybory były głupie, to tak, jak najbardziej na starość czeka nas sarkopenia i jest powiązana ze starzeniem się, nie jest natomiast jakąś rzeczą nieuniknioną. Wystarczy tak naprawdę prawidłowo żyć, ale to też właśnie będziemy omawiać sobie w tym odcinku. Natomiast drugim powodem występowania sarkopenii typowo będą poważne schorzenia, często oczywiście na przykład w nowotworach, takich szczególnie wyniszczających, zaawansowanych stadiach powiązanych z używaniem konwencjonalnych terapii nowotworowych będą występować, czy będzie występować sarkopenia. Natomiast jeśli chodzi właśnie o takie osoby, które się nie ruszają, mają niską masę mięśniową, sarkopenia też jak najbardziej może się pojawić. I takie znaki rozpoznawcze, jeśli chodzi o tą masę mięśniową, jest to, że zarówno u mężczyzn, jak i kobiet po prostu te nóżki będą jak patyczki często i rączki będą jak patyczki. Czyli generalnie nawet nie będzie jakiegokolwiek większego zarysu mięśni, które będzie można zauważyć, kiedy ta osoba będzie się ruszać. Natomiast co ciekawe, parę lat temu, ja uwielbiam takie nieoczywiste kryteria niektórych przypadłości, stwierdzono, że kryterium może być również obwód szyi. Stwierdzono, że takim kryterium potencjalnie dla panów będzie obwód
szyi mniejszy niż 38 cm. I rzeczywiście ja zacząłem po tym badaniu zwracać na to uwagę, u jakich osób, szczególnie nawet w takim wieku, nie wiem, 40-50 lat, taka szyja jest chudziutka, bo to są osoby, które rzeczywiście mają potencjalnie takie obciążenie. Tutaj też jest sporo mięśni. Zawsze potrafiłem od małego coś takiego odrobić, ale to pokazuje po prostu, ile mięśni może się zgromadzić w tej okolicy. Natomiast u kobiet ten obwód jako kryterium da przynajmniej potencjalnego diagnozowania sarkopenii wynosi 32 cm. Więc jeśli ktoś jest ciekawy, czy ma potencjalnie właśnie zadatki na sarkopenię i zauważył u siebie też kłopoty właśnie z kontrolą glikemii, 32 cm obwód szyi dla pań, 38 cm obwód szyi dla panów. Punkt 4 to nieodpowiednia dieta. I oczywiście ten punkt ma dosyć wiele odcieni tego problemu, ale zdecydowanie powinniśmy zacząć od niedostatecznej podaży białka. Jeśli ktoś będzie jadł mało białka, to automatycznie pcha się, no właśnie, potencjalnie w insulinooporność. Zacznijmy od tego, dlaczego. Po pierwsze, dla przypomnienia, oficjalne rekomendacje dietetyczne w Polsce i też w większości krajów cywilizowanych, jak to się mówi, to spożycie 0,8 grama białka na 1 kg masy ciała. I to jest śmiech na sali. To jest nawet ilość, patrząc już na badania kontrolowane, która nie jest w stanie zagwarantować odpowiedniej regeneracji mięśni osób aktywnych fizycznie, co dopiero zagwarantować rozwoju masy mięśniowej, syntezy mięśni. Bo coś, czego wydaje mi się dosyć dużo osób nie wie, to to, że mięśnie można budować nawet bez bodźcy takich mocnych jak, nie wiem, siłownia, trening siłowy, czy nawet jakikolwiek większy wysiłek fizyczny. Zwiększona podaż białka jest sama w sobie w stanie zagwarantować zwiększoną syntezę mięśni. Jeśli podaż białka jest niedostateczna, to oczywiście ta synteza mięśni pozostaje na bardzo niskim poziomie. I oczywiście nawet w tych rekomendacjach 80 gram białka na 1 kg masy ciała brakuje bardzo prostego rozróżnienia. Białko roślinne jest bardzo niskie jakościowo. Jeśli będziemy bazować tylko na tej ilości, na tych ilościach takich etykietowych, czyli na przykład czerwona fasola ma całkiem sporo białka, więc jeśli zjem jej tyle, to po prostu rzeczywiście będę dostarczać odpowiedniej ilości białka. No nie. Rośliny zawierają dosyć duże ilości inhibitorów proteaz, czyli gdzie proteazy to są, enzymy, które będą rozkładać białka właśnie na aminokwasy. Więc inhibitory proteaz to są związki, które blokują rozkład białek na aminokwasy, tym samym po prostu wchłanianie białek jest upośledzone. Właśnie dlatego jakakolwiek klasyfikacja wchłanialności czy jakości źródeł białka pokazuje jasno, że źródła zwierzęce zawsze wygrywają. Ale w rekomendacjach dietetycznych nie ma tego rozróżnienia. Co więcej, są promowane źródła roślinne, co jest absolutnym nieporozumieniem. I bym powiedział po prostu jasną manipulacją. To jest też oczywiście powód, dla którego ja wielokrotnie mówiłem, że uważam, że oficjalne zalecenia dietetyczne za kretyńskie, każdą osobę, która po prostu je promuje, za po prostu kretyna, który jest szkodliwy dla zdrowia publicznego. Pół biedy, jeśli są osoby na przykład młode, bo tam jeszcze synteza mięśni jest zwiększona naturalnie, nawet przy mniejszej ilości białka. Mamy dosyć dużo badań, które pokazują, że na przykład u osób dorosłych, żeby utrzymać syntezę mięśni na odpowiednim poziomie, trzeba spożywać w posiłku, uwaga, 30 gram białka. Gdzie nawet w tym badaniu, które teraz mówiłem, powiedzieli, że nie widać tej samej zależności u osób młodszych. Czyli generalnie, jeśli ktoś trzyma się tych zaleceń dietetycznych, sam się po prostu pakuje, czy to w przenośni, czy to dosłownie na jakiś wózek inwalidzki, bo będzie bardzo, bardzo szkodził swojemu zdrowiu. I tutaj chwila przerwy znowu, żeby podkreślić i zaobserwować, żebyście widzieli po prostu, jak to wszystko się pięknie łączy. Jemy mało białka, czyli naturalnie synteza mięśni jest niska. Jeszcze raz, wystarczy nawet mając siedzący tryb życia zwiększyć podaż białka, żeby zwiększyć syntezę mięśni. Ale jeśli ta podaż jest mała, to mamy bardzo niską syntezę mięśni. Mamy mało ruchu, więc nie jesteśmy w stanie przepalać glukozy. Jednocześnie, ponieważ mamy małą podaż białka, to nie jesteśmy też w stanie budować mięśni, więc ten główny nasz przepalacz, wsysacz glukozy jest na bardzo niskim poziomie. Jak to wszystko się zaczyna zazębiać. A to oczywiście nie jest koniec tych problemów, ponieważ inne jakby te odcienie problemów dietetycznych będą grały tutaj też skrzypce. Jeśli uważasz, że konsumpcja białka czy na niskim poziomie jest problemem tylko dlatego, że będzie upośledzać syntezę mięśni, to nie będziesz mieć racji. Okazuje się, że jest dosyć dużo modeli, które pokazują, że kłopot ten ma naturę epigenetyczną, czyli innymi słowy, będzie przekazywany dalej potomstwu. Wiemy
z różnego rodzaju właśnie modeli, badań epidemiologicznych, że niska konsumpcja białka przez rodziców, szczególnie przez matkę, będzie powodować potencjalnie upośledzenie czy niedostateczny rozwój komórek beta-trzustki, czyli tych komórek, które będą produkować insulinę. Więc można powiedzieć, w niebezpośredni sposób będzie wpływać właśnie na to, jak dana osoba, taka szczupła czy z normalną wagą, będzie wytwarzać insulinę. To jest pierwszy kłopot. Drugi, coś o czym się znowu nie mówi, to, że różnego rodzaju peptydy, różnego rodzaju białka w ciele pełnią funkcje antyoksydacyjne. Jednym z takich klasycznych peptydów jest kolagen. Coś właśnie, o czym wiele osób nie wie, to, że kolagen jest naprawdę dosyć dobrym antyoksydantem i w momencie, w którym po prostu będziemy dostarczać mniej aminokwasów i syntezujemy tym samym mniej kolagenu, to będziemy upośledzać funkcje ochronne organizmu. I to też również pokazywano, że właśnie obniżona konsumpcja białka będzie potencjalnie wpływać na, że tak powiem, kruchość czy podatność komórek beta-trzustki na różnego rodzaju uszkodzenia, czy to właśnie przy stresie oksydacyjnym, nawet na wirusy. To jest drugi kłopot. Trzeci, pokazywano, że u matek, które spożywają małą ilość białka, jest zwiększona szansa na wykształcanie się po prostu pośrodzonego fenotypu po prostu, jeśli chodzi o rozkład tkanki tłuszczowej. I te osoby nazywa się, czy ten rozkład nazywa się, w literaturze typowo się nazywa thin fat, czyli chudogruby. Ja wolę takie określenie bardziej kolokwialne, które w tej, no właśnie, przestrzeni dietetycznej funkcjonuje, czyli skinny fat. Czyli wciąż chudogruby, tylko po prostu inny zlepek słów. I tutaj wrzucę na ekran, jak wygląda przeciętnie taka osoba. I dosyć dobrze wydaje mi się, że oddaje miano tej sylwetki, że po prostu taki troll podmostowy, że mamy dosyć chudziutkie nóżki, dosyć chudziutkie rączki, a jednocześnie jest jakiś bebeszek, tak? Jest zwiększony rozrost tkanki piersiowej, na przykład u panów, ale również u kobiet, tak? Mamy dosyć chude rączki, chude nóżki na przykład, ale jest dużo więcej tłuszczu mniej więcej w okolicy trzewnej. I oczywiście do tego można jak najbardziej doprowadzić swoją dietą, nawet przy normalnym takim fenotypie, natomiast właśnie wychodzi na to, że zmniejszona konsumpcja białka będzie w stanie promować już podczas tego życia płodowego rozwijanie, taki rozkład tkanki tłuszczowej i też oczywiście upośledzać między innymi tworzenie mięśni. I również właśnie w modelach gryzoni, co ciekawe, jak testowano, jak zmniejszona podaż białka będzie wpływać na potomstwo, to poza tym, że tak jak mówiłem, zwiększa potencjalnie szanse na uszkodzenie komórek beta-trzustki, zwiększa ich podatność na różnego rodzaju uszkodzenia, czy choćby stresu oksydacyjnego, to też okazuje się, że mięśnie mają zmniejszoną możliwość przepalania glukozy między innymi w ramach procesu fosforylacji oksydacyjnej. To nie jest tylko tak, że jeśli my jemy mało białka, to robimy sobie krzywdę. Jeśli mamy dzieci, tak, czy jeśli mówimy o paniach są w ciąży, to jak najbardziej będą w stanie robić krzywdę potencjalnie swojemu potomstwu. I oczywiście, ponieważ nasza cała cywilizacja pcha po prostu nas w takie absolutnie głupie ramy dietetyczne i produkujemy coraz więcej takich dzieci, to wydaje mi się, że te problemy nie bez powodu się potęgują. Nie bez powodu mamy coraz więcej osób z cukrzycą typu 2 i insulinoopornością. Nawet niezależnie, czy przynajmniej częściowo niezależnie od diety, którą same te osoby mają. Bo obciążenie genetyczne przekazujemy właśnie naszym dzieciom, między innymi naszą dietą. Jeszcze jako ciekawostkę wspomnę, że jeśli chodzi o te modele gryzoni, czy model akurat, który był przeprowadzany na szczurach, nawet przy zwiększeniu konsumpcji białka przez następne 2 pokolenia nie potrafiono odwrócić tego negatywnego fenotypu i tych negatywnych zmian, między innymi, które odbywały się w trzustce. Także wychodzi na to, że dosyć łatwo jest wyrządzić te szkody, ale pytanie, no właśnie, ile pokoleń trzeba potencjalnie je odwracać. Już pomijając tym, że nie wiemy dokładnie oczywiście, jakie jest przełożenie na ludzi, jeśli chodzi o te modele gryzoni. Kolejny punkt to niedożywienie. I niedożywienie może się wydawać dosyć dziwne u osób z normalną wagą, ale niedożywienie może występować nawet u osób z nadwagą i oczywiście tym bardziej u osób z niedowagą. Trzeba dosyć szczególnego profilu żywienia, żeby doszło do niedożywienia i wcale nie musi mieć to żadnego związku ze spożywaniem stricte kalorii. Podoba mi się to określenie, jeśli chodzi o różnego rodzaju bzdurki dietetyczne od, nie wiem, chlebki, batoniki, różnego rodzaju słodkie napoje, że to są puste kalorie i rzeczywiście są to puste kalorie w tym sensie, że i tutaj właśnie będę mógł odesłać do 2 odcinków, które nagrywałem, że podbijanie poziomu glukozy jest w stanie dosyć znacząco wpłynąć na przepalanie różnego rodzaju składników odżywczych.
Ponieważ to nie jest tak, że po prostu ta energia, tak, czy te cząsteczki trifosforanu, adenozyny, czyli ATP, one są produkowane znikąd. Potrzebujemy różnego rodzaju zasobów organizmu, żeby być w stanie je wyprodukować. Trzeba między innymi na przykład magnezu, trzeba użyć potas, trzeba użyć praktycznie wszystkie rodzaje witaminy z grupy B. I oczywiście nie ma w tym nic złego, jeśli stricte ten pokarm, który dostarczamy, też będzie zawierać ich znaczne ilości, tak? Co jeśli będziemy właśnie spożywać różnego rodzaju, nie wiem, słodycze, jakiś tam junk food, tak, to jest śmieciowe żarcie, gdzie nie ma specjalnie dużo składników odżywczych, a jednocześnie musimy zużywać nasze składniki odżywcze, żeby przekształcić przynajmniej częściowo to, co jemy, na energię. Będzie dochodziło do wygłodzenia organizmu. Tak, i właśnie w tych filmikach, tam bardzo szczegółowo, bo w sumie chyba te 2 odcinki ponad godzinę zajmują, opisywałem, że właśnie wystarczy podbić glukozę do poziomu 140 i od 50% jesteśmy w stanie obniżyć stężenie witaminy C w plazmie, i między innymi w różnego rodzaju komórkach, między innymi erytrocytach. Wystarczy 140 mg na decylitr, czyli bardzo niewielkie podbicie. Bardzo znacząco będziemy obniżać w ten sposób magnez, będziemy obniżać poziom między innymi witaminy B6, będziemy obniżać poziom witaminy B12 itd. itp. Polecam obejrzeć te odcinki. Więc generalnie właśnie jeśli będziemy spożywać takie szczególnie napakowane węglowodanami, różnego rodzaju śmieciowe żarcie, słodycze i tak dalej, to ta podbita glukoza będzie wybierać nasze składniki odżywcze, ale to, co jednocześnie spożywamy, nie dostarcza wystarczająco dużo składników odżywczych, żeby zastąpić tamte. Teoretycznie jedząc takie syfy, można doprowadzić do tego, że organizm będzie wygłodzony. No a do czego będzie prowadziło takie, można powiedzieć, właśnie stan wygłodzenia organizmu? Do tego, że organy przestają optymalnie funkcjonować. Tak? Nawet takie pierdoły, by się wydawało, jak niedostateczna podaż potasu jest w stanie upośledzić wydzielanie insuliny. Tak? Podaż potasu. Poziom wapnia jest w stanie wpływać na wydzielanie poziomu insuliny. To są rzeczy znowu, o których się tak przynajmniej wydaje mi się, bo nie siedzę, że tak powiem, tej ogólnej wiedzy na innych kanałach i tak dalej, ale wydaje mi się, że po prostu się specjalnie o tym nie mówi. Podaż takich rzeczy jest w stanie dodatkowo zagwarantować, że będzie dochodziło do insulinooporności, bo organizm nie jest w stanie po prostu w żaden sposób optymalnie funkcjonować. Osobnym kłopotem jest łączenie glukozy i fruktozy i znowu mamy o tym cały filmik. O ile sama glukoza jest w stanie zainicjować w organizmie proces lipogenezy de novo, a więc produkowania lipidów od nowa w organizmie, czyli m.in. triglicerydów, to spożywanie fruktozy jednocześnie, fruktoza jest w stanie dużo bardziej nasilić proces lipogenezy de novo niż sama glukoza, to spożywanie ich razem będzie doprowadzać do stanu, że właśnie ta produkcja triglicerydów w organizmie będzie znacząco nasilona. To jest właśnie paranoja, że nawet osoby niedożywione mogą po prostu mieć znacząco podwyższony poziom triglicerydów. I to oczywiście będzie doprowadzało do stanu takiego, że organizm musi coś z tymi triglicerydami zrobić, bo zarówno podwyższony poziom triglicerydów, jak i podwyższony poziom glukozy jest toksyczny dla organizmu na dłuższą metę. Więc między innymi te triglicerydy będą po prostu upychane w postaci zwiększenia albo ilości adipocytów, albo ich wielkości. Więc dochodzi albo do hipertrofii, czyli zwiększenie wielkości adipocytów, czyli komórek tłuszczowych, albo do hiperplazji, więc zwiększenia ich ilości. Właśnie w ten sposób będzie powstawało to stłuszczenie organizmu. Tak? Będziemy mieć dużo więcej, szczególnie tego tłuszczu w okolicy trzewnej. Dochodzi nawet, jeśli tego nie widać, jeśli ktoś ma po prostu takiego bebzolka przy normalnej wadze, bardzo często dochodzi do stłuszczenia organów. Zawsze w pierwszej kolejności praktycznie dochodzi do stłuszczenia wątroby. Opowiadałem w innym filmiku, jak nawet bez badań obrazowych, bez USG można to potencjalnie zdiagnozować przy pomocy aminotransferaz, a więc przy pomocy alatu i asatu. Bardzo prostych badań, polecam znowu obejrzeć filmik, jeśli ktoś podejrzewał u siebie stłuszczenie wątroby. Zmieszanie glukozy i fruktozy. Sama glukoza podbita będzie w stanie blokować lipoizę, więc rozkład tkanki tłuszczowej, co dodatkowo jakby potęguje ten kłopot, że ten tłuszcz w okolicy trzewnej będzie zostawać na dłużej. Fruktoza w połączeniu z glukozą jeszcze bardziej blokuje proces lipoizy. Mam nadzieję, że widać już, jak po prostu te nasze nowoczesne grzeszki dietetyczne są w stanie rzeczywiście doprowadzić do tych stanów. Tak? Mamy niską podaż białka, jemy całe mnóstwo syfów, nie ruszamy się, mamy niską masę mięśniową. Organizm, można powiedzieć, ciężko, żeby nie miał tej insulinooporności w pewnym momencie. I oczywiście, jeśli popatrzy się na różnego rodzaju badania epidemiologiczne, gdzie sprawdzano po prostu, co takie osoby potencjalnie jedzą, czyli jeszcze raz osoby, które
przy normalnej wadze albo niedowadze mają insulinooporność albo cukrzycę typu drugiego, to królują węglowodany różnego rodzaju, to takie jakieś płatki, słodkie napoje i tym podobne. Co ciekawe, nie ma zgodności, jeśli chodzi o warzywa. W niektórych badaniach pokazują, że osoby jedzą te więcej warzyw, w innych badaniach pokazują, że jedzą mniej, natomiast zdecydowanie to, co jest zgodne, że osoby takie jedzą również więcej owoców. I znowu mam nadzieję, że osoby, które oglądają ten kanał, już to nie zdziwi, może ewentualnie zdziwić nowe osoby. Owoce, te nasze nowoczesne, to są hybrydy, tak? One nie mają już dużo wspólnego z owocami, które nawet mieliśmy parędziesiąt lat temu. I to są hybrydy w tym sensie, że one po prostu były poddawane różnego rodzaju krzyżówkom, żeby maksymalizować ilość fruktozy, między innymi glukozy, chociaż to nie są jedyne cukry, które znajdują się w owocach, żeby były maksymalnie słodkie, maksymalnie uzależniające. Przeciętny banan będzie mieć paręnaście gram cukrów. Ciężko, przynajmniej z mojego punktu widzenia, traktować owoce inaczej niż po prostu trochę mniej szkodliwe słodycze, bo po prostu są to słodycze, patrząc na ilość cukru, jaką zawierają. Rzeczywiście badania, jak się popatrzy, pokazują, że stłuszczenie wątroby u takich osób z normalną wagą i niedowagą jest potencjalnie czynnikiem ryzyka. A skoro już jesteśmy właśnie przy tłuszczu, to punktem 5 na naszej liście będzie rozkład tkanki tłuszczowej. W momencie, w którym będziemy mieć taki nieprawidłowy fenotyp, czyli można powiedzieć zestawienie różnego rodzaju mierzalnych i obserwowalnych cech, czyli między innymi to, jak wyglądamy, nie jak ktoś ma włosy, typ sylwetki, to właśnie ten fenotyp, gdzie tkanka tłuszczowa, czyli osoby są ogólnie chude, mają niską masę mięśniową, ale tkanka tłuszczowa będzie zlokalizowana szczególnie w okolicy brzucha, pokazują, że duża ilość tłuszczu trzewnego u takich osób jest bardzo mocno skorelowana z występowaniem insulinooporności. I tutaj w zależności właśnie potencjalnie od grupy etnicznej będą różne korelacje. Na przykład u Japończyków jest pokazane, że u osób nieotyłych zarówno ilość tłuszczu trzewnego, jak i podskórnego mocno koreluje z występowaniem insulinooporności. U osób czarnych z kolei głównie ilość tłuszczu trzewnego będzie korelować z występowaniem insulinooporności. Właśnie a propos tej całej plagi cukrzycy typu drugiego insulinooporności wśród Hindusów, to badania właśnie wyraźnie pokazują, już pomijam to, że badania, bo to łatwo można własnymi oczyma zaobserwować, że Hindusi mają na potęgę właśnie ten typ sylwetki chudogruby, tak? Czyli dosyć chude kończyny i po prostu takie różnego rodzaju mało estetyczne bebzole. Więc jeśli ktoś ma ten typ sylwetki, zauważysz to u siebie, zauważysz to u swojego pacjenta, to już jest potencjalnie lampka ostrzegawcza. Bo nawet przypominam, przy normalnym poziomie glukozy nadczo można mieć insulinooporność. Jednym z takich tak naprawdę, czy głównym czynnikiem rozstrzygającym są testy obciążenia glukozą, chociaż nawet do tego trzeba się dobrze przygotować, żeby on pokazywał odpowiednie wyniki. To jest właśnie coś, o czym mówiłem na początku, że to obciążenie genetyczne jest tak naprawdę przynajmniej częściowo mierzalne. Tak, bo dosyć często między innymi w różnego rodzaju grupach etnicznych jest obciążenie tym typem sylwetki, i wystarczy, że ktoś o siebie nie dba, ten typ sylwetki zaczyna dominować i jest w stanie doprowadzić jeszcze raz do insulinooporności czy cukrzycy typu drugiego. Kolejnym jakby rodzajem obciążenia genetycznego będzie to, czy ktoś ma skłonność do hiperplazji adipocytów czy hipertrofii. Po raz kolejny dla przypomnienia, hipertrofia adipocytów, czyli tych komórek tłuszczowych, to jest zwiększanie się rozmiaru. Te małe, słodkie adipocyty mają to do siebie, że one są mocno insulinowrażliwe, one będą produkować dużo różnego rodzaju pozytywnych hormonów, takich jak choćby adiponektyny. Mamy różnego rodzaju fajne badania epidemiologiczne pokazujące, że praktycznie przytłaczająca większość stulatków, których badano, ma bardzo wysokie poziomy adiponektyny. Natomiast te duże komórki tłuszczowe, duże adipocyty mają to do siebie, że one są bardzo mało insulinowrażliwe. Jeśli chodzi o rozkład tkanki tłuszczowej, to nie jest coś, co zaobserwujemy oczywiście gołym okiem, to jest coś, co trzeba by po prostu laboratoryjnie sprawdzić, ale hipertrofia adipocytów jest bardzo mocno powiązana z występowaniem insulinooporności. Hiperplazja już nie. I hiperplazja to jest zwiększenie się ilości komórek tłuszczowych. I oczywiście, jeśli ktoś zaczyna tyć, prędzej czy później kończy się jakby zdolność do hipertrofii danej komórki i zaczyna się hiperplazja. Mamy tym samym więcej komórek, co oczywiście też potem utrudnia takim osobom chudnięcie. Bo jeśli te osoby schudną, jest więcej już tych automatycznie komórek tłuszczowych, te komórki tłuszczowe z kolei łatwiej się rozdymają, łatwiej będzie dochodzić do hipertrofii. Więc natomiast sama hiperplazja
nie jest powiązana mocno z insulinoopornością. Najpiękniejszym, jeśli chodzi o takie nasze obserwacje codzienne, przykładem tego są panie. Panie mają średnio parę ładnych procent więcej, do parunastu tkanki tłuszczowej niż panowie. I teraz pytanie, czy zwyczajnie insulinooporność występuje częściej u pań? Tak, czy jeśli mamy na przykład kobietę, która ma poziom tkanki tłuszczowej 25% i mamy pana, który ma 15% tkanki tłuszczowej, to znaczy, że kobieta ma zwiększoną szansę na insulinooporność? Nie. U kobiet jakby ta genetyczna, oczywiście genetycznie uwarunkowana, zwiększona ilość tkanki tłuszczowej jest też robiona przez naturę inteligentnie. To znaczy u kobiet ta większa ilość tkanki tłuszczowej powstaje nie przez hipertrofię adipocytów, tylko hiperplazję właśnie. I to jest właśnie powód, dla którego panie jakby naturalnie to nie jest tak, że one będą miały podwyższone ryzyko występowania insulinooporności. Punktem 6 będą stany zapalne, nawet takie o niskim natężeniu, czyli ten tak zwany low grade inflammation. Stany zapalne mają to do siebie, że będą produkować różnego rodzaju cytokiny, czyli te molekuły prozapalne i wiele z nich ma zdolność zakłócania ścieżek sygnalizacyjnych, produkowania czy wytwarzania, ale również rozprowadzania insuliny po organizmie. Więc stany zapalne będą kolejnym punktem. I oczywiście to wszystko się łączy ze sobą, bo im większa ilość tkanki tłuszczowej, tym większa szansa, że będą te stany zapalne występować, ponieważ tkanka tłuszczowa, tak jak wielokrotnie powtarzam na kanale, jest organem, jest aktywnym organem hormonalnie, tak? Będzie produkować wiele rodzajów hormonów. Te grupy, czy ładnie nazywane grupy hormonów i różnego rodzaju molekuł produkowanych przez adipocyty, przez nasze komórki tłuszczowe, nazywają się adipokiny. I co jest ciekawe, dopiero w 1994 roku zidentyfikowano pierwszą adipokinę, czyli dopiero, zauważcie, 30 lat temu skapnięto się, że tkanka tłuszczowa produkuje jakieś molekuły i od tamtej pory przez te 30 lat chyba już w setki idzie ilość tych odkrytych adipokin. Natomiast co mają te adipokiny? Tak, dlaczego one są takie ważne? Mamy te pozytywne adipokiny, czyli adiponektyna, tak jak sobie mówiliśmy, która jest w stanie pozytywnie wpływać na insulinowrażliwość w organizmie, ale tych, no właśnie, adipokin jest mnóstwo. Mamy między innymi takie cytokiny jak interleukina 6, będziemy mieć omantynę, wisfertynę, jest tego leptyna, należy do adipokin, jest tego naprawdę mnóstwo. I kłopot polega na tym, że różnego rodzaju właśnie te molekuły, często prozapalne, produkowane przez tkankę tłuszczową, są w stanie bezpośrednio oddziaływać na komórki beta-trzustki i upośledzać produkcję i wytwarzanie i znowu jakby szlaki sygnalizacyjne insuliny. I to jest między innymi czynnik martwicy nowotworów alfa, czyli to ten alfa oraz całe mnóstwo grup interleukin. To jest ciekawe właśnie, jak wszystko potencjalnie, tak jak często powtarzam na kanale, łączy się ze wszystkim, jak najmniejsze teoretycznie rodzaje kłopotów potrafią łączyć się ze sobą w taką niszczycielską synergię, żeby no właśnie tworzyć różnego rodzaju choroby. I tak naprawdę to są praktycznie wszystkie najważniejsze powody, które będą przyczyniać się do powstawania tych stanów, czyli jeszcze raz insulinooporności i cukrzycy typu 2 u osób z normalną wagą i niedowagą, ale też oczywiście u osób z nadwagą czy otyłych. Natomiast jeszcze jako ciekawostkę na koniec dla tych osób, które dotrwały do tego momentu, wspomnę, że już lata temu były fantastyczne badania, które pokazywały, że większa ilość tkanki tłuszczowej jest w stanie zwiększyć insulinowrażliwość paradoksalnie. Mianowicie wywoływano sztucznie insulinooporność w różnego rodzaju modelach gryzonii i następnie tym gryzoniom, na przykład myszom, robiono transplantację, robiono przeszczep poduszeczek tłuszczu po prostu, żeby one stały się częścią organizmu i okazywało się, że insulinowrażliwość dosyć mocno wracała. Czyli wychodzi na to, że nie bez powodu osoby właśnie z nadwagą czy otyłe dopiero najczęściej dostają tych przypadłości, bo organizm dosyć długi czas się broni, tak? Czyli będzie dochodziło na przykład do tej hiperplazji, o której mówiliśmy. Tak? Organizm nie chce samej hipertrofii, stara się też robić hiperplazję, żeby było jak najwięcej adipocytów, żeby rozładowywać, nazwijmy to w ten sposób, tą insulinooporność, ale oczywiście każdy organizm ma gdzieś swoje granice. I wychodzi na to, że u tych osób właśnie chudych czy z normalną wagą te kłopoty, które opisywałem, są w stanie szybciej po prostu wywołać też między innymi właśnie przez czynniki genetyczne te stany.
Natomiast na koniec, jako ciekawostkę właśnie a propos tego maila, możemy do niego wrócić. Pisałem oczywiście, że nie prowadzę konsultacji, natomiast zasugerowałem, tam było oczywiście widać, wspominałem o tym, że ta dieta jest do bani, to o czym mówiliśmy, mnóstwo słodyczy, tak? Mnóstwo słodyczy, czyli tak naprawdę tworzenie stanu niedożywienia organizmu, mimo że podaż kaloryczna była bardzo duża, tak jak ta pani mówiła. Natomiast mówiłem, że czyli może i przez przypadek mało się pani rusza i ta masa, pani, dobra, do nikogo praktycznie nie mówię pani, czy może mało się ruszasz i masz niską masę mięśniową? I odpowiedź była taka. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Ma pan rację, gdyż jestem po 2 operacjach kolana i sportów nie uprawiam. I jeszcze schudłam te 2 kg, to zaczynam widzieć luźną skórę na pelikanach, czego wcześniej nie było. Czyli czasami, no właśnie, tak jak mówiłem, te różnego rodzaju proste obserwacje, ale też oczywiście one bazują, czy najczęściej powinny bazować na wiedzy, potrafią rozwiązywać różnego rodzaju takie zagadki, które tak naprawdę zagadkami, przynajmniej wśród osób, które zajmują się medycyną czy dietetyką, zagadkami być nie powinny. Także mam nadzieję, że ta wiedza wam się przyda, że tak jak mówię, czy to pacjentom, czy to bliskim, czy może uda się zdiagnozować u siebie konkretną przyczynę jakichś problemów. Ja ze swojej strony, jak zawsze, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do zadawania pytań, dzielenia się różnego rodzaju właśnie swoimi jakimiś szczególnie anegdotkami medycznymi, obserwacjami, czy zadawaniu pytań w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Nawet nie zrobię tym razem podsumowania w odcinku, bo słyszę, że zaczynam brzmieć jak pan Mietek spod Monopola i czuję, że zaraz po prostu z takim głosem będę musiał wyjść i zaczepiać ludzi o drobne na ulicy, więc po prostu trzeba już kończyć. Dzięki jeszcze raz serdeczne. Jak zawsze polecam moje flagowe kursy, czyli Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka od A do Z, żeby przestać płacić za różnego rodzaju lekcje, korepetycje, szkoły językowe, aplikacje, podręczniki i tym podobne. Kurs Experts Incubator, a więc inkubator ekspertów, po polsku kuźnia ekspertów się po prostu nazywa, gdzie pokazuję, jak opanować dowolną dziedzinę właśnie od A do Z, jak zapamiętywać, tworzyć zrozumienie informacji, wdrażać tą suchą teorię w praktykę, tworzyć pętlę informacji zwrotnej, tworzyć plan nauki do dowolnego przedmiotu, jak dzięki temu kursowi można przekwalifikować się, tak? Albo zdawać różnego rodzaju certyfikaty branżowe, uczyć się lepiej, czy to w liceum, czy na studiach. Możliwości są praktycznie nieograniczone tego kursu. To jest prawdziwy kombajn do zdobywania wiedzy. I kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać m.in. łysienie androgenowe i walczyć z uporczywymi chorobami skóry głowy, takimi jak choćby uporczywy łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu przypięte pod filmikiem. Z kolei w samej treści filmiku będą odesłania do literatury, jeśli ktoś chciałby sobie poczytać badania na ten temat. Również w opisie z kolei będzie link do mojego newslettera, można wprowadzić tam adres mailowy. Tam z kolei wysyłam artykuły na temat nauki języków obcych, pamięci, produktywności i sporadycznie analizy badań naukowych. Jeśli spodobały ci się informacje, które usłyszałeś w tym filmiku i chciałbyś je ściągnąć w formie łatwo dostępnych elektronicznych fiszek, to ta opcja jest dostępna dla patronów kanału, dla patronów mojej działalności. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Jeśli ktoś ma ochotę, można zapisać się nawet na 1 miesiąc po prostu i pościągać sobie właśnie fiszki do tego odcinka i ostatnich ponad 100 odcinków, bo już tak naprawdę tyle jest gotowych tych talii fiszek. Mnóstwo tego. Również dla patronów kanału dostępna jest sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze badanie danego tygodnia wraz z moim komentarzem oraz forum, gdzie można mi zadawać pytania jakieś konkretne, jeśli ktoś chciałby mieć pewność, że otrzyma odpowiedź na jakieś tam pytanie, które go dręczy. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.